Witam Was, moi drodzy. Dziś film troszeczkę inny, taki z ostatniej chwili, ponieważ sytuacja stała się dość ciekawa. Pamiętacie, wiele razy Was ostrzegałem. Robiliśmy Wam nawet takie różne szkolenia, jak przetrwać, czy książkę na ciężkie czasy, które Wam robiliśmy po to, żeby Was przygotować na różne scenariusze. Wielu wyśmiewało się z tego, mówi, ale po co to tam wszystko, przecież mamy wszystko, mamy prąd, na nic nam to niepotrzebne, do niczego. Moi drodzy, niemożliwe stało się właśnie jak gdyby rzeczywistością. Jeszcze nie u nas, ale u nas to też prawdopodobnie jeszcze dojdzie. W momencie dzisiaj w całej Hiszpanii, w części Portugalii i w części Francji nie ma prądu. Tak, nie ma. Całe jedno państwo nie ma prądu. Zrobił się jeden wielki, totalny chaos tam teraz. Ludzie utknęli w wagonach, w różnym metro, w pociągach. Światła nie działają, bankomaty nie działają, sklepy nie działają. Wszystko popadało. Jeden wielki blackout, który się teraz tam zrobił. Cała Hiszpania, część Portugalii. Portugalia ma jeszcze gorzej, ponieważ szpitale nie są wyposażone w generatory prądu tam i nie mogą przejść na tak zwane zasilanie awaryjne, czyli jest jeszcze większy problem tam. Ludzie nie mogą wybrać swoich pieniędzy z bankomatów, nie mogą nic zapłacić. Przyczyna według oficjalnych doniesień na teraz niewiadoma. Nie wiedzą, co się stało. Całe państwo nie ma prądu, ale oni nie wiedzą, co się stało. Ja mam takie swoje przypuszczenia, co się mogło stać, ponieważ, jak to bywa, wiecie, to taka fajna, superowa ekologia, którą mamy, wprowadza różne fajne modernizacje, a przeważnie niestety sieci wcale nie są na to przygotowane i na przykład mamy samochody elektryczne, które trzeba ładować, które pobierają bardzo duże ilości prądu z sieci, a sieci nie są, wiecie, ulepszone. I takie jest moje przypuszczenie, że wcale bym się nie zdziwił, jakby to coś z tym miało wspólnego. Ponieważ już 2 czy 3 lata temu w Niemczech już się mówiono tu i tam, że niektóre miejscowości już są bliskie blackoutu przez właśnie te samochody elektryczne, że ich sieci w ogóle nie są do tego przystosowane i że to wszystko po prostu stoi jak gliniany kolos na nogach. Czy kolos na glinianych nogach. To już mówiło się 2-3 lata temu w Niemczech. Tam, przypuszczam, może być tego jeszcze więcej i takim oto innym sposobem nagle wszystko padło. Nie znają przyczyny, nie wiedzą, jak to naprawić, szukają. Według wstępnych przypuszczeń może to potrwać nawet i tydzień, nim im się w ogóle uda przywrócić zasilanie do tych sieci. Wiecie, co to jest? Tydzień czasu? Kiedy nie masz teraz żadnych zapasów jedzenia, nie masz żadnej wody, nie masz nic. I tydzień czasu. Pamiętajcie, że przepompownie wody też działają na prąd. Jeżeli one nie są zabezpieczone w jakieś zasilanie awaryjne, to nie będzie nawet wody z kranu, jak prąd drzwi ścisną. Nie kupisz sobie żadnego jedzenia, ponieważ ani nie wybierzesz gotówki, a nawet jakbyś ją wybrał, to przypuszczam, że większość sklepów po prostu nie będzie działać, bo wiecie, dzisiaj mamy wszędzie kasy fiskalne, które muszą chodzić na prąd. I co? I kto ci to sprzeda? Kiedyś pani pisała w zeszycie sobie wszystko, co tam sprzedawała, dawno temu jeszcze, i to funkcjonowało. Było spisywane pozycja po pozycji, czy po różnych kodach, które tam sobie spisywali, mieli poznaczone. Nie było jakichś takich dziwactw, jak dzisiaj jest. Dzisiaj społeczeństwo jest tak uzależnione od prądu, że to teraz pięknie tutaj pokazuje ten przykład, ponieważ runęło wszystko. Cała gospodarka, wszystko, jeden wielki chaos. Na ulicach się zrobił chaos, wszędzie się zrobił chaos. I co teraz ci ludzie mają zrobić? A jak to jeszcze Hiszpania, jest to gorący kraj. Klimatyzacje też swoje pobierają. Jest ich tam sporo, wszędzie działają. I teraz sieć w tym upale jeszcze na dodatek bez klimatyzacji. Także moi drodzy, taki czarny scenariusz, który tutaj bardzo ładnie pokazuje, że kto nie jest przygotowany na różne sytuacje, ten będzie mieć problem w takim czymś, bo to się będzie powtarzać, to będzie coraz częściej się działo
I nie tylko tam, ale też i w różnych innych częściach świata. I tak samo jak wszyscy zakładają sobie panele słoneczne, w których oddają prąd, gdzie no ja do końca nie znam się na tych zasadach, bo nie mam takiego czegoś, ale jak się mówi, że no oddaję i płacą mi 20 groszy, a kupuję za złotówkę z powrotem. Znaczy cię okradają po prostu, jak gdyby na 1/5 ci tylko dają, a resztę znowu musisz płacić za swój własny prąd, który wrzuciłeś do sieci. Mało tego, wiele ludzi ma problemy z tym, że odłączają im te panele. Specjalnie podwyższają na jednej fazie, tam wiecie, natężenie prądu, czyli wolty, znaczy napięcie podwyższają, czyli wolty, po to, żeby ci taki inwerter się wyłączył i żebyś nie mógł tego prądu dawać. Kiedy on ci się wyłączy, to masz panele, jest słońce, a ani nie masz ty prądu z tego, ani nie wysyłasz tego do sieci, czyli nic z tego nie masz. No i po prostu masz i to tak leży po nic. I to jest właśnie ta śmieszna cała ekologia. Że z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony no nie fajnie. Dlatego ja nigdy nie chciałem mieć takiego czegoś podłączonego. I te panele, które my mamy, to jak wszystkim wywali prąd wokół, to u mnie dalej będzie się światło świecić. Bo one pracują całkowicie niezależnie z sieci i mam po prostu tą całkowitą sieć gdzieś. I dodatkowo jeszcze nawet mam inwerter, który też jest do off-grida, że w razie gdyby ci strzeliły baterie, nie miałbyś w ogóle jak baterii zdobyć, ich podłączyć, to możesz sobie ten inwerter załączyć, a on ci poda tyle prądu, ile na panelach będziesz mieć prosto do gniazdka, bez żadnej baterii. Tak, taki inwerter też jest. Mam taki jeden leżeć, nieużywany, leży na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo, jakie będziemy mieli czasy. Niech tak się stanie coś takiego jak tam, a mi w tym momencie niech padnie któraś bateria. No i co? I zostanę też bez niczego. A tak zmieniam inwerter i wszystko dalej śmiga. Ile będę mieć prądu na panelu, tyle mi wejdzie. Dodatkowo jeszcze mam banki energii, takie luźne stacje, takie przenośne, które też sobie mogę naładować bezpośrednio wtedy z tych paneli, żebym mógł to i wieczorem zużyć. Także no, po prostu trzeba mieć przeróżne rozwiązania na różne scenariusze. I takie rzeczy opisaliśmy wam na przykład na tych książkach na ciężkie czasy, czy jak przetrwać to szkolenie, które wam zrobiliśmy. Macie to w opisie, to nic was nie kosztuje, macie je po prostu tak, za to, że jesteście naszymi widzami, tam możecie sobie wejść w opis, tam wszystko znajdziecie. Jest to do pobrania, do przeczytania, za nic. Tam nic nie musicie płacić. Nie musicie się nawet meldować na żadne newslettery, tego typu rzeczy, bo to mnie w ogóle nie obchodzi, nie potrzeba mi tego, bo większość tak operuje jakimiś newsletterami. Musisz się wpisywać tam jakimś mailem i nie wiadomo po co, żeby to dostać. Po co mi takie coś? Po co mi to? Mi to do niczego nie jest potrzebne. Także możecie się śmiało tam zejść, pobrać, zobaczyć, nic was to nie kosztuje. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli się odwdzięczyć za to, to będziemy bardzo tutaj zadowoleni i szczęśliwi, jeżeli będziecie chcieli się odwdzięczyć, ale nie musicie, to pozostawiam po prostu wam. Także moi drodzy, takie scenariusze życie nam tutaj pisze i tak jak mówiłem, na początku roku mówiłem wam, to będzie bardzo, bardzo ciekawy rok. No i on się tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawie zaczął. Bardzo ciekawie, że tak powiem. Bo jeszcze jest coś na rzeczy, ale nie chcę tu już mieszać tematów. To już sobie w inny film zrobimy o tym. Na razie to wam chciałem powiedzieć, żebyście byli po prostu gotowi na różne scenariusze. Bo jak widzicie, to jest chwila, moment. Kto by powiedział, taki wielki kraj jak Hiszpania, część Portugalii, część Francji, całkowicie bez prądu. I oni nawet nie wiedzą, co się stało. No nie ma, no, bezpiecznik się spalił w całym kraju. No, tyle. Ciekawie, nie? Także miejcie to na uwadze. Przygotowany, zawsze ubezpieczony, ostrzeżony, liczy się za dwóch, jak to mówią. Także tyle na dziś. Pamiętajcie o konkursie, który tutaj ciągle też trwa. Tam wszystkie linki, które biorą udział w tym konkursie tych produktów, macie tutaj też w opisie filmu. Kupując tam cokolwiek z tego, pamiętajcie, żeby sobie wpisać konkurs z szamanem też w uwagach do zamówienia.
bo będziecie mogli wziąć tutaj udział w konkursie na 9000 zł. Później musicie nam wpisać tylko jeszcze komentarz, jakąś fajną historię na temat produktu, który zakupiliście. I pamiętajcie, żeby to zrobić do 3 września, bo 3 września już będziemy kogoś wybierać, kto dostanie bon na 9000 zł. A na drugim kanale macie jeszcze, też przed chwileczką wrzuciłem Żona Szamana, filmik z taką fajną lampką, którą zrobiłem test tutaj taką na komary tak zwaną, za marne grosze z Allegro. No powiem wam, ciekawa sprawa. Jak chcecie, zerknijcie sobie, albo tutaj na karcie społeczności też go udostępniłem. Miłego wieczorka, trzymajcie się, hej.